uciekając z miasta i wyprowadzając się na wieś, wiedzieliśmy, że chcemy mieć zwierzęta. To był nasz priorytet. Zaczęliśmy od małych, od kurek, króliczków, no i później były coraz większe kuski i owieczki na końcu. Natomiast jak kupiliśmy tą działkę, która była dla nas czystym polem, trochę ciężko nam było na samym początku zorganizować pastwiska dla nich. Wiedzieliśmy mniej więcej, gdzie one będą usytuowane, szczególnie jak już postawiliśmy naszą tymczasową obórkę, która się znajduje tam, tymczasowa, no bo kiedyś będzie rozbudowana. Natomiast z pastwiskami zawsze tańczyliśmy. A właśnie w tym odcinku chcieliśmy Wam pokazać, jak wygląda już, można powiedzieć, efekt końcowych naszych zmagań z pastwiskami rotacyjnymi, ale pierwszy etap to jest płot. Tworzy nam architekturę krajobrazu tutaj na siedlisku. I my jesteśmy z tego mega zadowoleni, bardzo dumni. No dobrze, ale ja nie będę już przedłużała. Zapraszam Was do odcinka i mam nadzieję, że będzie się podobać. Zastanawiacie się, co oni robią tutaj w tym bagnie. Już idę z drugiej strony, Wam wyjaśnię, co my takiego tutaj tworzymy. Mówię w międzyczasie, kiedy Marcin przestaje mi tutaj wiercić, bo w tym momencie nic nie słychać. Bo tu się pracuje. No dobrze, tam jak widzicie w oddali Marcina, czyli tam, uwalnia nam nasze kotwy, bo kotwy nam są potrzebne w tym momencie do postawienia właśnie tego, co malowaliśmy, tych postów. Bo będziemy tutaj, tak jak Wam wcześniej wspominaliśmy, słupków. Będziemy tutaj robić właśnie taki płotek. Dzisiaj był bojowy dzień, jest bojowy, bo to już nie wiem, która godzina. Trzeba było całe pole zdjąć z linek, wyczyścić, a w tym momencie no mamy nadzieję, że... Kurde, co za gadka, no. Nie da rady, no nie da rady, Pomyśl no chłopie. sobie, że dzięcioł teraz napierdziela i to jest głos dzięcioła. No to dzięcioł, wiesz, dostaje strzała w dziób i tyle. Dzięcioła bije. No ale wiesz, no z dzięciołem też trzeba pogadać. Inaczej. Już jestem coraz dalej. Już nie Ojejciu, no. Dobra, pokażę Wam to pobojowisko, bo za chwilę Wam wyjaśnię, bo on co chwilę mi tutaj wierci. No i dobra, mamy to wszystko wykręcone i teraz będziemy od tamtej strony powolutku budować, żeby po prostu, bo deski mają różne długości typu plus minus 5-10 cm, chyba 10 to będzie nawet nie 5 może, to a ja nie chcę, wiecie, ciąć ani nic z tego, żeby wykorzystać tak jak są, więc te słupki będę w drobny sposób korygował. No i jak widzicie, będzie to tam szło tutaj całe i aż tam do rogu praktycznie, bo tam będzie lasek iglasty, bo chcemy też mieć tutaj troszkę więcej tak jakby nawalone iglaków, co by sadzić sobie borowiki. Co? Nie wiem, bo borowiki, co rośnie w lasach iglastych? Nie wiem, wiesz, ale... Grzyby. No to tak jak Marcin wyjaśnił, uwolniliśmy te kotwy wcześniej, co Wam wspominałam, i będziemy właśnie te tutaj paliki, posty, jak to się tam nazywa, sztukować. Kozy oczywiście są zamknięte tam na tamtym polu, nie wiem, czy jesteście w stanie je dojrzeć. No cały dzień teraz tam stoją i podglądają nas, co my robimy. No ale trudno, no dziewczyny muszą to przeboleć. Najgorzej to będzie przejść w te błoto, wiesz? Ale też nie będzie tak źle, damy radę. Dobra, trzymajcie. Nie, żadna poziomica. Końcówka deski. No. I te są, wiesz, też są grube, nie ułatwia to sprawa. To co, przyniesiesz taką? No dobra, już przyniosę. Zanim pójdę, to jeszcze Wam wyjaśnię.
to nie będzie wyglądało. Tutaj jest akurat ten przesmyk, gdzie ta woda jest, to jest takie Dobra, tymczasowe. I no niestety jak Marcin nawiercał teraz deski, to pękały, więc poszedł, miałam ja iść, ale on już poszedł, bo ja do Was gadam. Po wiertło i będziemy je nawiercać, bo śruby powodują to, że na samym końcu ta deska pęka. No nie jest to jest sosenka pomalowana, to nie jest jakieś wielkie gatunkowe drzewo, no ale też można zrobić, tylko trzeba nawiercić. Widzicie, coraz ciemniej jest. My już dzisiaj na pewno tego nie zdążymy, nie uporamy się z tym. No raczej nie. To jest najgorszy fragment tutaj. To jest tymczasówka. Dokładnie, żebyście nie myśleli. Tak, że to nie wygląda jeszcze ani dobrze, ani apetycznie. Pamiętajcie, że my idziemy w dół, więc będziemy gubić poziomy, co nie? Że poziom jest zawsze, ale w stosunku do opadającego gruntu. Natomiast to jest taka tymczasówka, no musimy najpierw to, później będę wszystko rozbierał, odtąd tam do tam, powiedzmy tamtego słupka, nasypiemy tu ziemi, trzeba to będzie ubić, albo pewnie też deszcz skompaktuje i od nowa będziemy nabijać. Także to nie jest jeszcze, powiedzmy, tak jakbyśmy sobie życzyli. Dokładnie. No i dobra, robimy następne. Ale powiem Wam, że jest to znacznie większa robota niż sądziłem. To jest masę pracy. Przecież co byśmy 4-5 przęseł postawili? No ale kochani, my od rana tutaj, najpierw była słoma. A, to nie jeszcze jest słoma tak, i później kochani, płoty że... całe. Tak, później trzeba Te było płoty, zdjąć siatki. Ja tam inne pole w siatkach ustawiłam. I to tak czas leci. No a to musi być poparcie aż tam do ulicy i tam prawie do końca do bramy. Zresztą i tak nam się materiał skończył. Czy nie? To jeszcze mamy na kilka dni roboty. To co, bierzemy te kozy? Wiesz co, tak, ale myślisz, że pójdą tako na wiaderko? Myślę, że tak, na wiaderko zawsze pójdą. No dobra, no to ja idę po Ale wiaderko. one nie mogą już wyjść, nie? No nie mogą, bo muszę tutaj siatkę rozłożyć. To nie wiem. Dobra, idę po wiaderko. Co robisz za tego wała? Słuchaj, sadzę, ale jak ty będziesz chodził i nie będziesz patrzył pod nogi, gdzie chodzisz. Ja nigdy nie chodzę po tym wale. Chodzisz. Po tamtym. No dobrze, ale zaczęłam już od tego pierwszego modrzewia, więc uważaj. To ja do ciebie przyszedłem, żeby się całować, a ty mi już strachy na lachy tu Tak, a ja dopuszczasz? już ci grożę. Założę się, że nikt cię nie będzie słyszał. Aha, no tak, bo faktycznie daleko. Ty wiesz co? Powiem ci, że dużo tego kupiłam. Nie wiem, czy mi się wszystko przyjmie, bo kupiłam no takie malutkie mini sadzonki suchodrzewia japońskiego. I chcę tutaj ten wał z tej strony, bo tutaj jest troszeczkę bardziej osłonięte niż tam. Chociaż będę też próbowała, bo kupiłam większą ilość. Żeby to po prostu zadarnić, to jest fajnie płożące i taka no fajna roślinka. Jak kwitnie, też są malutkie kwiatki, delikatnie pachną, więc myślę, że tutaj akurat w tej takim przejściu i tam w tym parku to się sprawdzi, ale nie wiem jak to z kwestią przyjęcia tutaj do tego mojego podłoża. Ziemię tą co kupiliśmy tam gdzie kozy wylegiwały się, szczególnie Kuleczka ostatnio, gdzie miała taką mini plażę, to tam była ziemia. To tutaj trochę podsypuję, no ale wiecie, no na pewno nie w 100% mi się to wszystko przyjmie. Przyjmie się, przyjmie. Co ty marudzisz? Ja nie rozumiem. Ale ja nie marudzę. Przyjmie się wszystko w 100%. Ilość. Przyjmie się wszystko w 120%. Zasadzisz 100, a przyjmie się w 150 sadzonek. Widzicie? No. To jest podejście. Ale wiesz co, zobacz, widzisz, one chyba w czymś one były te To jest perlit? No.
No bo Że to wszystko takie, żeby właśnie... była Tak. ziemia. Tak. Dobra, i tak sadzę, widzisz, tak na przemian. Staram się, ale wiesz, ten wał jest nieraz zwiększa się. Tylko, tak, i dalej już nie idź. To już są dechy ekstra, tak? To wszystko te i tamte niepomalowane, to jest na tę powiedzmy drugą stronę. Tak. Powiem ci, że no fajny na prezent. Nie. 5 słupków czy 6? Ja biorę, wiesz co, jak najwięcej, bo i tak je trzeba tam przetargać. No ale igły zaraz staniesz na nie? Dzień dobry, drodzy widzowie. Dzisiaj przed chwilą strasznie Klaudia się na mnie wkurzyła, ponieważ dostała obornikiem w głowę. No i co jesteś na mnie taka zła? No konkretnie. Konkretnie to wytyczamy korytarz, który będziesz szła w tą i z powrotem z tymi kozami. Konkretnie. No to się dowiedzieliście. Wytyczamy tutaj, jak widzicie, białe paliki. To są bramki, które tu będą. Tu będzie jedna bramka wyjściowa i przejściowa na te pastwisko, właśnie tam, gdzie kozy i owce próbują zwrócić naszą uwagę. Dokładnie tutaj to będzie się Tak, znajdować. tu jest główna bramka wyjściowa. Oczywiście ona będzie troszeczkę przesunięta, tak jak tu jeszcze nie widać. I tu będzie wszystko, to będzie sprężyna, gdzie ja stoję. Reszta będą deseczki. I tu będzie, tu będzie następna bramka. W ten sposób, aby wykorzystać ten drewniany słupek i nie dostawiać następnego słupka. I to będzie następna bramka na tą stronę, czyli do tamtych białych słupków. I tak jak tutaj leci w tym momencie ten drugi słupek. Tu będzie znowuż drewniany słupek, tam będzie zwyczajnie plastikowy i tu będzie drewniany słupek, czyli będzie następne wejście na następną działeczkę. Problem jaki ja tylko widzę cały czas i właśnie dlatego wołałem Klaudię, żeby się zastanowić, czy my w miarę sensownie, wielkościowo tworzymy te kwatery, bo teraz problem jaki my mamy, to jest tak, że ta kwatera teraz będzie za duża, bo powinna być ta bramka tam trochę dalej i ta kwatera będzie za duża. Natomiast bardzo nam zależy na tej kwaterze tutaj z tyłu, dlatego żeby te owieczki z tyłu to właśnie jest tutaj. Widzicie tutaj i tam jest jeden słupek daleko. Właściwie ona też nie jest mała, jak się zastanowić, nie Klaudia? Bo chodzi o to nam, żeby bardzo tutaj te owieczki ścisnąć do tego płotu. Bo to ma być takie nasze miejsce, gdzie że jak będziemy chcieli mieć przyjemność nie dotykać, a poobcować z kozami albo kogoś oprowadzić, ale nie wprowadzać na pastwisko, ale żeby widział te owieczki z bliska, to chcemy to bardzo przycisnąć do tego płotu. Jak najbardziej. No i w tym momencie jest to najsensowniejsze, bo jakbyśmy przenieśli o jedno przęsło dalej, owce by się porozbiegały i byłoby, no właśnie, całkiem inaczej wszystko. Klaudia tam daleko mierzy teraz obwody pól i na razie pierwsze pole ma obwodu 115 metrów, drugie 113 metrów. Chcemy mniej więcej, żeby była ta sama metryka i przepraszam za wiatr, ale nie wyrzuciłem dzisiaj żetona antywietrznego. Klaudię puściłem z tym kółkiem, bo Klaudia hula hop lubi, nie. Klaudia lubi mnie popychać psychicznie, fizycznie do granic możliwości.
Którego słupka? 112. Żartujesz. Klaudia, to źle. z czego tu chcesz szarpać? No nie, no bez To jest przesady, nie idealnie, będziemy co to do jest metra. idealnie. Idealnie, tamte, ale tamto było bardzo ciężkie, bo tamto jest te skrajne, Tak, tak. ono jest upierdliwe. Tu byś ewentualnie mogła zrobić coś takiego, tak. Nie, bez Bez sensu, sensu, nie? bez sensu. Dobra, Nie, mamy, no nie słuchajcie, jest idealne pola, naprawdę nieźle. Transportowe się nie liczy, Ale te to- się nie liczy, bo to jest takie, żeby ładnie wyglądało. Czy chcesz je też zmierzyć? Nie, no, z ciekawości, Z ciekawości, nawet dobra. zmierzyć, sprawdzić. Dobra, dobra. Chyba nie. Szukaj, tu nie ma łotka. Tam jest pod tym. Dzień jak codziennie. Tak, tak. Drut, czy nie? Co, nie wiem, czy je też nie brać od razu, bo one zaraz będą potrzebne. I trzeba ten ostatni drut wziąć. Aha, tu są te wszystkie słupki jeszcze. Kotwy. Kotwy. A gdzie jest ten ostatni drut taki? W środku nie było? Bo to jest nowy, co nie? Tak. O nie, jest. Dobra. Co, no to chyba trzeba będzie jeszcze raz przyjechać, bo te kotwy tu nie damy rady. Więc wszystkich zabrać. Ale trochę muszę zabrać. Teraz. Kolejną część naszych zmagań zobaczycie w następnym odcinku, w którym również podamy Wam koszty tego cuda. Dokładnie ile nas to kosztowało. Nie zrobiłam tego teraz, ponieważ to nie był koniec naszego spacerku po działce, bo poza deskami pozostaje nam jeszcze wiele do zrobienia. Ale to zobaczycie później. Co niektórzy mogą mieć pytania. A po co wy to malowaliście? Czemu nie opaliliście? Dokładnie. Na te i na inne jeszcze pytania odpowiemy Wam w kolejnej części zmagań z pastwiskami rotacyjnymi i płotem. Dziękujemy Wam bardzo za spędzony z nami czas. Mam nadzieję, że było bardzo miło. I co? Widzimy się w kolejnej części. Hej, do zobaczenia.